Elektrody pH typu J44, a także głowica GPX-105S umożliwiają pomiary pH w czystej wodzie, ściekach oraz substancjach półstałych. Można mierzyć pH w kosmetykach, detergentach, substancjach organicznych, proteinach, smarach, olejach, winie, mięsie, serach lub w glebie. Plastikowa obudowa chroni elementy szklane elektrody przed stłuczeniem, a nietypowa osłona w kształcie tulejki przed zatkaniem. Oferujemy kilka rodzajów tego typu elektrod. Obsługa wszystkich rodzajów elektrod jest identyczna. Na tym filmie demonstrujemy sposób postępowania z wykorzystaniem elektrody IJ44. Membrana elektrody jest chroniona gumową nasadką. Plastikowa obudowa chroni elementy szklane elektrody przed stłuczeniem, a nietypowa osłona w kształcie tulejki przed zatkaniem. W dole elektrody znajduje się szklana membrana. Wewnątrz elektrody znajduje się elektrolit. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru niezbędny jest kontakt tego elektrolitu z badaną cieczą. Elektrolitu wewnątrz elektrody się nie uzupełnia. Uzupełnienia wymaga żel elektrolitowy tworzący warstwę łączącą elektrolit z badaną cieczą. Żel znajduje się pod tulejką nasuwaną na trzon elektrody. To nietypowe rozwiązanie zapewnia zabezpieczenie łącznika, otworka na elektrodzie, przed zatkaniem zanieczyszczeniami znajdującymi się w badanej cieczy. Bez założonej tulejki pomiary są niemożliwe. W komplecie przekazywane są dwa rodzaje tulejek: do pomiarów w cieczach oraz do pomiarów w ciałach półpłynnych lub glebie. Kontakt z badaną cieczą zapewnia warstwa żelowego elektrolitu znajdująca się między trzonem elektrody i tulejką. W miarę zużywania się elektrolitu ta warstwa staje się coraz cieńsza. Jeżeli użytkownik zauważy punkty powietrza w warstwie widocznej pod tulejką, należy uzupełnić elektrolit. W celu uzupełnienia elektrolitu żelowego należy zdjąć nasadkę ochronną z końcówki elektrody, odwrócić elektrodę membraną do góry, utrzymując elektrodę w pionowej pozycji i trzymając za korpus zsunąć tulejkę nałożoną na trzon elektrody. Załączoną buteleczką z odpowiednią końcówką lub strzykawką bez igły napełnić kołnierz elektrody nasyconym roztworem KCl w formie żelu. Wysokość napełnienia 3/4 wysokości kołnierza. Półokrągłym ruchem nałożyć tulejkę tak, by jej brzeg wsunął się w kołnierz. Tulejka powinna być dokładnie dociśnięta do dna kołnierza. Elektrolit wypełni przestrzeń między trzonem elektrody a tulejką. Skontrolować położenie uszczelki na końcu tulejki. Wytrzeć elektrolit, który wypłynął na zewnątrz tulejki i skontrolować, czy w warstwie elektrolitu znajdującej się pod tulejką nie ma baniek powietrza. Jeżeli są, uzupełnić elektrolit w kołnierzu po raz kolejny. Jeżeli pod membraną będą widoczne bańki powietrza, należy strzepnąć elektrodę. Po pewnym czasie elektrolit w kołnierzu może zgęstnieć i ulec zanieczyszczeniu badanymi cieczami. Okresowo należy oczyścić całkowicie kołnierz, usuwając elektrolity. W tym celu za pomocą tryskawki lub strzykawki bez igły należy go oczyścić strumieniem wody destylowanej i napełnić kołnierz świeżym elektrolitem. Należy także opłukać trzon elektrody. Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych zależy od ilości pomiarów. Przeciętnie elektrolit należy uzupełniać raz na tydzień, a przepłukiwać kołnierz raz na miesiąc. Po długotrwałej przerwie taki zabieg jest konieczny. Przed pomiarami należy zdjąć nasadkę ochronną. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru konieczne jest opłukiwanie elektrody wodą destylowaną po każdym pomiarze oraz okresowe czyszczenie jej poszczególnych elementów. Utrzymanie elektrody w czystości jest warunkiem prawidłowego działania.
Na ogół wystarczy opłukiwanie wodą destylowaną. W przypadku pomiarów w substancjach półpłynnych usunięcie zanieczyszczeń samą wodą może być bardzo trudne. Istnieje kilka sposobów oczyszczania trzonu elektrody, kołnierza oraz tulejki w zależności od badanej substancji. Informacja na ten temat znajduje się w instrukcji. W przypadku nieprawidłowej pracy elektrody określenie przyczyn zawarto w instrukcji.